Witam w kolejnym odcinku programu, w którym mówimy o tym, co tygrysy lubią najbardziej, czyli o nieruchomościach i o pieniądzach, które wokół nich krążą. Powiemy o kredytach hipotecznych, o rynku nieruchomości biurowych, o nieprzeciętnej transakcji inwestycyjnej na rynku magazynowym, o akademikach i o starzejących się biurowcach w Warszawie. Zapraszam, Konrad Okła. Wartość kredytów hipotecznych zaciąganych przez Polaków cały czas wzrasta. Drugi kwartał tego roku to 13,7 miliarda złotych zaciągniętych w kredytach hipotecznych i jest to wzrost w stosunku do pierwszego kwartału o 6,4%. Polacy są już zadłużeni w tego typu kredytach na ponad 400 miliardów złotych. Pierwsze półrocze tego roku to rekordowe półrocze pod względem wydanych kredytów hipotecznych od 7 lat. Wydano ich ponad 109 tysięcy łącznie. Warto również zwrócić uwagę, że Związek Banków Polskich odniósł się do rekomendacji do nowelizacji S odnośnie kredytów hipotecznych wydaną przez KNF. Mowa tam o mechanizmie klucze za długi oraz o pożyczkach, które mają mieć stałe oprocentowanie. Przyjrzymy się temu w następnych odcinkach. Redefine Properties, fundusz z RPA wraz z Griffin Real Estate kupili 9 parków magazynowych od Panatoni. Suma transakcji to prawie 200 milionów euro. Firmy nabyły również prawa do wyłączności na 24 następne realizacje w ciągu 5 lat, których wartość wyceniana jest na prawie 800 milionów euro. Transakcja pokazuje, że Griffin Real Estate to podmiot, który interesuje się wieloma segmentami, ponieważ widzimy go zarówno w segmencie nieruchomości mieszkaniowych, biurowych, a do tego dołącza teraz segment magazynowy, który wydaje się być bardzo lukratywnym i potencjalnie interesującym dla inwestora segmentem. Główny Urząd Statystyczny podał, że w okresie styczeń-lipiec 2018 wynagrodzenia wzrosły o 7,4%, natomiast efektywność pracy tylko o 3,9%. Eksperci są zgodni, że tego typu sytuacja to w pewnym sensie zrównoważenie, zbilansowanie okresu przed 2015 rokiem, gdy efektywność pracy rosła znacznie szybciej niż wynagrodzenia. Nie ma co jednak ukrywać, że chyba wszyscy dostrzegamy, iż na rynku brakuje rąk do pracy. W każdym segmencie, również w budownictwie. Tego typu sytuacja, gdzie wynagrodzenia rosną proporcjonalnie w stosunku do efektywności pracy, mogą odbić się czkawką wszystkim inwestorom oraz graczom rynku nieruchomości. Teraz powiemy o kolejnym graczu na rynku nieruchomości, który chce zainwestować w pewną niszę, lukę na rynku. Firma Gent Holding SA planuje do 2020 roku w takich miastach jak Kraków, Poznań, Katowice czy Gdańsk otworzyć w sumie 6 akademików z prywatnymi łóżkami. Będzie tam około 1000 miejsc oddanych już w 2020 roku. Dodatkowo firma przewiduje, że w kolejnych 5-6 latach chce mieć około 20 tysięcy takich miejsc w różnych miastach w Polsce oraz skorzystać z możliwości ekspansji międzynarodowej. W poprzednim odcinku dosyć mocno sygnalizowaliśmy, że w Warszawie, jeżeli chodzi o powierzchnie biurowe, zwłaszcza w centrum, mamy do czynienia zdecydowanie z rynkiem najemcy. Pustostany maleją, czynsze wzrastają. To wszystko sprawia, iż właściciele budynków w centrum, w topowych lokalizacjach są bardzo zadowoleni. Co jednak z tymi, których budynki się trochę zestarzały, których budynki mają ponad 15 lat? Firma doradcza Cushman & Wakefield opublikowała raport, z którego wynika, iż w Warszawie funkcjonuje około 500 nowoczesnych budynków. 39% z nich to budynki, które mają ponad 15 lat. Tych budynków będzie coraz więcej. Budynki te będą zmagać się z pustostanami, z obniżającymi się stawkami czynszów i jest to pole do popisu dla właścicieli, ich pomysłów na modernizację oraz firm architektonicznych oraz PR-owych. Cały ten segment zapowiada się bardzo ciekawie i z mojej perspektywy mogę obiecać, że będę dosyć bacznie przyglądał się budynkom, które przeżywają okres rewitalizacji. Trzymam kciuki za tego typu projekty oraz życzę sukcesu. Tym smaczkiem kończymy dzisiejsze wydanie wiadomości. Zapraszam na pozostałe odcinki i dajcie znać w komentarzach, o czym chcielibyście usłyszeć. Do zobaczenia. Konrad Okła.